bo nie zna pan tego chłopaka, nic o nim nie wie i pana w ogóle to nie obchodzi. Ani panią, ani pana, nikogo nie obchodzi, co się stanie z Glaźgardą. I nie mówcie mi o tym, że chcecie stworzyć wielkie dzieło na temat Glaźgardy. Nie poprawiłeś? Nie poprawiłeś tego? Ale ocena jest... A reszta poprawiła. Mama, no teraz mi nie zarzuci, że się nie uczyłem. Bo Schilling mówiła, że robiłem to, co jej kazała. No to dobrze, to na czym polegało błędy, które zrobiłeś, że nie zaliczyłeś? No nie wiem, parę błędów takich głupich, a parę takich, że po prostu coś tam mi nie powychodziło, nie wiedziałem jak zrobić i tak dalej. A co dostałeś? No jeden. Ja dalej twierdzę i będę twierdzić z całym przekonaniem, że to jest skutek twojego stylu życia. Twojego niewysypiania się. Twojego kładzenia się o 2 w nocy i wstawania na siłę. Twojego spędzania godzin przed komputerem. Ile ja mam ci badań przedstawić i co ci mam pokazać? Ja słuchaj, faceta ostatnio prosiłam, niech mi pan da jakieś strony, niech on sam zajrzy, niech on przeczyta, bo on mnie nie wierzy. U każdego pacjenta mamy autorytet jako lekarz, u niego nie i nigdy go mieć nie będę. Nie przemówię mu, że to, że on się myli, że nie może wstać, że ma kłopoty z koncentracją, że nie może zapamiętać, że zadania, które robił w gimnazjum nie może zrobić teraz, że to jest wszystko skutek tego, jaki tryb życia prowadzi. Kurde, mamo, robię zadania cały czas i mam korepetycje z matematyki. To o co ci chodzi? No właśnie o to. U przebudzenia się? Tak. Aha. Poważnie myślę cały czas, o co ci chodzi. O to mi chodzi, że nie da się życia przeżyć robiąc plakaciki. Właśnie dlatego, o to miałeś do mnie pretensje przecież z matmy, że się nie zgłaszam, że nie robię. Dlatego, że ja założyłem, że nie będę robił pracy dla chętnych po to, żeby sobie ocenę podwyższyć. Powiedziałeś, że do psychologa już nie pójdziesz. Do psychiatry nie Do pójdziesz. psychiatry nie pójdziesz. Może to nie jest sprawa uzależnienia od komputera albo bezsenności. No to ci psychiatra powiedziała. Co mi powiedziała psychiatra? No, że nie jestem uzależniony od komputera, czyli nie polegasz na opinii psychiatry. Sam powiedziałeś, że każdy wydał inną opinię. To co ja mam teraz? Jakie mam wnioski wyciągać? No to po co chcesz mnie ciągnąć do następnego? Na jakąś tomografię mogę pójść na jakieś EEG, ale nie będę 2 tygodnie siedział w szpitalu Ale z to jakimiś nie ty wybierasz, lunatykami. jakie badania robią i w jakim trybie. No, czyli że się nie zgadzam. Dziękuję. Ja tam jeszcze bardziej oszaleję. Mogę ci to zagwarantować. Cześć, piękna. Co u ciebie ciekawego? Słuchaj, sprawdziłeś sobie już ten pociąg? I o której jest? A na Kaliskiej? No dobra, to będę tam na ciebie czekał. Jakem dzielny mężczyzna twój, czekający, kochający. No, nawet jak się spóźni, to będę dalej czekał. Taki jestem niesamowity i tak się poświęcam dla ciebie. No wiem. Jest wiele rzeczy, które mnie wkurwia. Jak poranne szukanie skarpetek. Wczesna wiosna i późna jesień. Te najgorsze dni. Podblokowa dresiarnia. Nie przeszkadzaliby mi. Mogliby sobie siedzieć i machać tymi smyczami dzień i noc, jak to robią. Tylko przeszkadza mi agresja w stosunku do osób, które nic im nie zrobiły. Autobusy i tramwaje. Rozgadane 12-letnie lachony w tramwajach. Białe kozaczki. Kampanie społeczne, hipokryzja ludzi. Pozerstwo, arogancja i złośliwość. Lekcje
Lekcje, na których nic się nie dzieje. Nie uczę się niczego nowego i tracę czas. Błędy ortograficzne, gramatyczne i językowe. Olewanie mnie, kończenie sprawdzianów przed czasem. Litowanie się nade mną. Krzesła w szkole, na których nie da się bujać. Gablotki szkolne. Przecież nikt nawet tego nie czyta. Robienie zdjęć, nabieranie dystansu. To pozytywne. Robienie zdjęć, nabieranie dystansu, zauważanie rzeczy, które nie były widoczne gołym okiem, a są przez migawkę aparatu. Zdarza mi się usypiać w dzień i budzić się w środku nocy. O Boże. Mnie nudzą te filmy, te wszystkie Spidermany, Batmany, X-Meny. Nie wiem. Nie widzę w tym nic fajnego. Może jestem jakiś dziwny. Nie spóźniłeś się dzisiaj do szkoły? 2 minuty. Rowerem jest szybciej? Naprawdę szybciej? No pewnie, że szybciej. Tak. Zimą, w śnieg, mróz, jeździłbyś na rowerze. A ja w mieszkaniu, w którym lawiruję, żeby wyjąć swoją bieliznę z szafki, suwając rower w tą, w tamtą, w tą, w tamtą, bo tobie potrzebny jest rower, kiedy jest śnieg. Cały czas cię kocham. I cały czas próbujemy znaleźć jakiś sposób, żebyś to ty był szczęśliwy, bo nie jesteś. Skąd wiesz? Skąd ty wiesz, czy ja nie jestem szczęśliwy, czy nie? No widać to po tobie. Masz zapał, masz energię, masz chęć do życia. Jesteś zadowolony, uśmiechnięty. Tym się z reguły przejawia szczęście. Tak się przynajmniej, no ja oceniam ludzi szczęśliwych. Jesteś taki? Jestem człowiekiem zadowolonym z życia. Dlaczego wielki hałas? Tłumaczcie, co z tym hałasem. No bo to takie hip-hopowe dziwne rzeczy, że tam Ostry sobie chodzi po scenie i tak nagle mówi: zróbcie wielki hałas dla LDZ Orkiestry! I trzeba robić wielki hałas dla LDZ Orkiestry. I trzeba robić i się robi wielki hałas dla LDZ Orkiestry. Moi rodzice, którzy jak przychodzą goście, to zmieniają papier toaletowy na bardziej miękki. My zawsze mamy taki papier. My podcieramy dupę tylko aksamitem, kuźwa. Wcale nie tym szarym papierem zrobionym z makulatury. Nie. To futra i diamenty. Różowy, mięciutki, 5-warstwowy. Fantastycznie. Kurza mnie. Że jak dorosnę, to będę taki sam jak wszyscy